freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Dokładnie przed chwilą pojawiło się wideo z dotyczącego patchu, gdzie będziemy mogli sobie dokładnie przeanalizować to, co wam nagrywałem dzień wcześniej, jak jakby tak nowa aktualizacja będzie wpływać tutaj na grę i od razu razem z wami sobie to odpalimy. Premiera się skończyła z 10 minut temu lub też może z 5. Więc od razu chciałem wam tutaj to pokazać, no i żebyśmy tutaj sobie przeanalizowali to, co się w najbliższym czasie zmieni i też rzuci światło troszeczkę na to, o czym mówiłem wam wczoraj. Możemy niektóre rzeczy też tutaj troszeczkę bardziej dokładnie przegadać, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tu oczywiście była ta cała premiera, gdzie się wszystko zaczynało. Zaczynamy od oczywiście tutaj od informacji, co w tym będzie jakby zawarte. Oczywiście tu zaczynamy taką ich standardową przejażdżkę o przyszłych melonach. Czyli to, co wprowadzają nowego w Rise of Kingdoms wydarzenie. I zaraz przechodzimy do Nev Update. Przede wszystkim ten Melon Market mnie dość interesuje, bo ciekawe, co tam po prostu będziemy mogli podostawać. I co tutaj mamy? Tak jak widzicie, mamy te melony, które będziemy zbierać i będziemy wymieniać na te, powiedzmy te Aegir Melons, tak? Chyba tak to się nazywa. I potem oczywiście będziemy mieli też za nagrodę. Tu oczywiście 16 plus, 10 Aegir per hours, czyli na dzień, czyli Aegir na godzinę. You can claim from the Melon Master F-Day, ok. I można ukraść jeszcze melony. Ciekawe, jak będzie kradzież. O, enter the steel code, visit a steel. Aha, czyli gdzieś kod będziemy podawać, żeby ukraść. Co tutaj mamy? Tutaj mamy tak. Jest jedna złota głowa. To jest tylko zależy jaki dzień, bo tu widzę, że w drugim dniu tylko nam pokazali i trzeci, a pierwszy nam pokazali dzień? Przejdźmy sobie. Nie, a był pierwszy. Co tam było pierwszego dnia? Okej, złapałem. Mamy przede wszystkim materiał, to będzie na pewno ważne do wzięcia, na pewno przyspieszenia do trenowania i do leczenia też, więc za to z miłą chęcią melony wymienię. Potem mamy drugi dzień, na pewno to będzie złota głowa, przyspieszenia. No i ta skrzynka niebieska też się przyda, ze względu na wymianę tamtych formacji, czy przypalenie ich. No a potem wiadomo, że jak coś, to idziemy w surowce. To tu mamy dalej, a w trzecim dniu co mamy? W trzecim dniu melon marketu mamy też przyspieszenia, też jest złota głowa i do transmog. No i oczywiście atak i obrona, na pewno to byśmy chcieli wykorzystać. No i oczywiście tutaj ten gold, prawda? To mi się zdaje, że na to też melony by poszły, jeżeli chodzi o te służby. Jednak gold jest dość ważny, nie? Więc to na pewno. Dalej. Oczywiście tu jest mowa o Zenicie. O Zenicie będziecie mieli oddzielny filmik jutro, jeżeli chodzi o kawalerię. Co ja o nim ogólnie sądzę. Przeanalizowałem sobie go tak sam. Jak uważam, żeby on po prostu był najlepszy. Czy on jest najlepszy, czy dla kogo i czy w ogóle się go opłaca robić, więc będziecie mieli w jutrzejszym filmiku. Ale animacja Zenitu jest ładna. Nie będę mówił, że nie, bo ładnie wygląda ta animacja. Teraz mi przypomina z World of Warcraft. Ogólnie awatar i ta tutaj ramka jest naprawdę też ładna, też mi się podoba. Ale no wywalać speed-upy tylko po to, żeby to mieć tak ciężki temat, nie? O, i to jest to, o czym wam mówiłem, czyli 7K rubinów sobie przygotujcie. No i unlock, jeżeli chodzi o tam będzie za pieniążki. Tak jak wam mówiłem, to nieraz to jest chyba gdzieś około 50 gdzieś złotych, żeby odblokować ten trzeci stage. Opłaca się, więc jeżeli macie to w planach, to po prostu zainwestujcie w to, bo to moim zdaniem się opłaca. Tak widzicie tutaj tam oczywiście te rubinki, które 7K zainwestujecie, one się wam zwrócą, jak zrobicie wszystkie 25 poziomów, więc tym się nawet nie martwcie, bo te rubiny się tak zwracają i tak. Tutaj mamy też epicki zamek, czy motyw, no Infantry Gathering Speed, więc zaczęli ostatnio puszczać takie w eventach, żebyśmy mogli szybciej zbierać, więc jeżeli na farmach nie macie osiągniętego tam, to jest chyba na 16 albo 17 poziomie, jak sobie tutaj cofniemy, to tutaj gdzieś na... ale już cofnęła. Tak, sekundka, złapię.
Nie będzie, ale gdzieś chyba na 16-17 poziomie jest ten zamek do jakby wydropienia z tego, więc jeżeli macie tam dużo rubinów albo po prostu będziecie robić jakieś barby na farmach, no to a nie macie takiej skórki do Gathering Speedu, to mi się zdaje, że wam się opłaca. Ja tam akurat mam zrobione na dwóch takich mocniejszych farmach, tam trzech, a na jednej nie, więc pomyślę, żeby na jednej po prostu tego nie zrobić. No tu przede wszystkim trzeba barby klepać, żeby to zrobić, no bo to nam da dużo tych tam chyba gwiazdek, jak dobrze pamiętam, tak to się chyba nazywało. Co tu mamy dalej? No jak on wygląda w jasnym, no ładnie to wygląda, bez dwóch zdań, moim zdaniem fajna kolejny motyw. No i eventy. I eventy tutaj ja się pomyliłem, jak wam nagrywałem wczoraj, bo mówiłem, że to może być byczek Fernando. Troszeczkę będzie, bo jest ten, tylko tu macie to rozdzielone na 6 jakby prób, czyli będziemy ścigać gościa, który będzie nam uciekał, czyli tak macie tego złodziejaszka, tak samo jeżeli chodzi o tutaj, gdzie się będą pojawiały różne tutaj różne, jeżeli chodzi o maruderów, którzy się pojawiają, na przykład musimy je szybko zbić. Też będziemy tego eskortować byczka między innymi, więc tu jest takich parę fajnych rzeczy, które naprawdę warto sobie robić. Oni będą wam dropić, kiedy będziecie bić barbarzyńców, więc też się nastawcie, że kiedy zbijamy barbarzyńców, no to ten event też będziemy wykonywać, więc tak jak jesteśmy na etapie robienia fortów, no to będziemy troszeczkę musieli przystopować z fortami ze względu na ten event świąteczny, ponieważ robienie barbów odblokowuje nam tutaj te dodatkowe możliwości do zdobycia speed-upów, surowców, czy też gwiazd, czy też rybek do eventu fish. Smith Special to jest to, co już kiedyś było, mówiliśmy o tym, też wam o tym wcześniej wspominałem, że tu będziemy po prostu za młotki wymieniać, młotki będziemy wam można kupić w sklepie lub też za rubinki, będziemy mogli sobie kupować albo gotowe jakby szkice do przekuwania lub też tam materiały, tam jeszcze parę chyba złote głowy chyba były, już nie pamiętam, materiały chyba też jakieś były, więc ale to już będziecie mogli sobie sami przejrzeć, jak to u tego Blacksmitha będzie wyglądać. Ogólnie fajny event, ale też to jest wiadomo event bardziej dla spenderów, nie puszujcie tutaj nie wiadomo jak bardzo, bo wszystko zależy od szczęścia, jak wam się ułoży procentowo, wiecie, zniżka na użycie młotków, nie? No bo tam po prostu te procenty wiem, że wskakują. Mamy dalej. Oczywiście też nam się pojawia Lotar, tak? Szybko przeszli, tak. Lotar, to jest chyba ten nowy Lotar, tak mi się zdaje, sądząc po wyborze. Więc to jest ten Lotar, o którym wam mówiłem, że tam były 3 różne konfiguracje jego, w zależności jakie KD go miało. Więc to nie jest ten stary Lotar, to jest ten nowy Lotar, więc tam też na to trzeba się przygotować. Unit Types Concrete is Integration. Zobaczymy, co tam będzie. No i wiadomo, wtedy trzeba dopracować idealnie marsz, żeby go tutaj robić przeciw niemu, bo zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam będę to testował. Nie liczę tutaj, żeby się być top 20, bo to jest różnie. Ale jeżeli będę miał czas, to oczywiście to tam spróbuję coś wykombinować, nie? Mamy dalej. Fisherman, czyli to jest event, o którym wam też wspominałem wczoraj. To jest event, który taki jest najprostszy do zrobienia. Nie puszujcie tutaj nie wiadomo jak w rubiny lub też pakiety. Po prostu zdobądźcie to, co możecie zdobyć. Ja nie uważam, że to jest event, który naprawdę można cisnąć. No i jeżeli mogę poradzić, no to wybierajcie, jakby tak powiedzieć, pola, gdzie w ogóle nie były jeszcze łowione. I tam po prostu sobie, jak macie na przykład, nie wiem, tam 20 parę, czy tam 30, bo pewnie z normalnych tam daily, tak z 30-40 tych kolektyw bajtów, czyli tych przynęt zdobędziecie, więc sobie po prostu na kolekcjonujcie to, wejdźcie po prostu na jakieś pole, gdzie łowisko po prostu, które jest czyste i tam po prostu łowcie i starajcie się wyciągnąć jak najlepsze nagrody. Jak wyciągniecie jeden z lepszych nagród, przechodźcie na kolejne łowisko. Nie zostawajcie przez cały czas na jeden ty sam, jeżeli nawet zdobędziecie jakieś tam lepsze te nagrody z tych legendarnych, epickich, więc rybek, więc ja bym ogólnie tak to po prostu zostawił, prawda? Więc to jest fajny event, na którym coś tam można zdobyć, ale no, nie jest jakiś tam, wiecie, nie wiadomo jak top, nie? No i tutaj za dzienne logowanie, tak? Dobrze rozumiem? Tak, za dzienne logowanie będziemy dostawać różne nagrody. Tutaj oczywiście nie widzę kolejnych dni, ale jak zawsze jakieś tam nagrody małe wpadną.
I co tu mamy? No i mamy coś, co nowego wyjdzie, czyli Realm of Mystic Event. To jest coś, co wam też mówiłem. Ja nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, ale tutaj wstępnie bardzo to wygląda do balady Iliana, więc tutaj będziemy mogli pozwolić parę fajnych rzeczy. W tym samym, ja to rozumiem tak, że w tym samym czasie są różne walki i będziemy tu próbować się jakby przebić, jak widzicie. Nie wiem, jak to będzie działało. No tu będzie, tu jeszcze możemy jakieś time favor reward, single debuff, single control, sterility, the high color moral by 3 sekundy, to shatter armor by 2, increase the duration 3 seconds. Okay. Czy są jakieś dodatkowe, takie opcje do wyboru podczas walk? Ciekawe, to będzie nowy event, który na pewno będzie troszeczkę trudniejszy. Tu oczywiście będziemy też każdy będzie musiał dobrze przygotować swoje talenty. Jeżeli będę miał tu jakąś ekipę, żeby po prostu z nimi tam zrobić to i wam nagrać filmik z tego i żebyśmy mogli wspólnie to zagrać, to na pewno coś postaram się zrobić. Więc fajnie będzie po prostu zobaczyć, jakie też nagrody i co tutaj można osiągnąć, prawda? Jak to będzie wyglądać. Mamy. To będą efekty. Na początku mamy mieć normal mode, legend mode będzie dodany później, czyli będziemy mieli te podstawowe nagrody. No i przechodzimy do epickich dowódców nowych. Pierwszy raz jak zobaczyłem ich skille, stwierdziłem wow, jest ok i mi się zdaje, że gracze z KVK1 i KVK2 naprawdę no spodoba im się ogólnie, podobają się ci nowi epicy dowódcy, bo nie robią, wiecie, jak na KVK1, KVK2 to nie są jakieś tam imba top DPS, ale no, wyglądają ogólnie tak statystycznie, jak porównamy się do innych dowódców, nie wyglądają tak źle, więc naprawdę moim zdaniem tutaj zobaczymy sobie te wszystkie talenty, gdzie będziemy na pewno mieli oddzielny filmik, kiedy oni wyjdą, ci dowódcy, będziemy też ich analizować, ale jak tak wstępnie jak patrzę, to tutaj mam pokazane od Lilith. Wygląda to naprawdę fajnie. Mi się zdaje, że wygląda to po prostu wygodnie i gracze właśnie KVK1, KVK2 na pewno z tego powinni korzystać, bo ta inżynieria mi się zdaje, że w Openie nie będzie wyglądała źle. Wiadomo, że tutaj mamy dwóch, którzy są single target, ale wiadomo, że jest lepsze. No ale może po prostu to też jakieś tam cyferki fajne będzie robić tam z tyłu, jak będzie jakiś inżynier na balu. Nie wygląda to źle, jak popatrzymy na te wszystkie talenty, ale na analizę oczywiście przyjdzie czas, nie? Mamy dalej. Wakacje. To jest wakacje, o których wam mówiłem, czyli jeżeli nie możecie grać z goście, to królowi i król da wam takie wakacje, to takie 10 wakacji między KVK, tak? Tam było chyba reset, czekajcie, ile było? 30. Tak, że nowe co 20, czyli co 30 dni pewnie się resetują. I tutaj jak dajecie takie wakacje i powiedzmy nagle potem się okaże, że słuchaj królu, jednak mogę grać, będę online, będę walczył, nie chcę iść na te wakacje, no to wtedy on ci może to anulować, prawda? Kiedy masz takie wakacje, to też będziesz miał zniżkę na migrację do innego królestwa. Nie wiem jak będzie ta zniżka, bo tu nie ma żadnych informacji dotyczących tych zniżek, więc to będzie bardziej takie przyszłościowe, albo po prostu po patchu się dowiemy, który wyjdzie w grudniu, 10 grudnia. No i tutaj też mamy oczywiście Alliance Shop, czyli co 7 dni będą pojawiać się 5 paszportów, które będziemy mogli kupić. Oczywiście sojusz za to nie będzie żadnych tam dodatkowych rzeczy ponosił, czyli punkty sojuszu po prostu zostaną nietknięte, więc fajna opcja, fajnie, że będziemy mogli coś takiego sobie tu wymieniać i z tym działać. Mi się zdaje, że to jest dobra opcja. No, z jednej strony też król może nie mieć kontroli na tym, czy zmigruje, czy nie, albo może mieć takiego typa, który gdzieś tam gra, ma te paszporty, wiecie o co chodzi, ale będzie męczył im MG będzie im po prostu terroryzował królestwo, bo on paszporty będzie miał, on po prostu nie będzie chciał, tak jak w normalnych królestwach jest, kiedy migrujesz i masz punkty i chcesz odejść, no to po prostu dajesz jakieś surowce, prawda, wtedy na przykład za paszporty, bo migrujesz i tak byś je stracił. Teraz po prostu będą mieli troszkę, mi się zdaje, otwartą przestrzeń pod tym względem, tacy gracze. No zobaczymy, jak tam sobie królowie będą z tym przyszłościowo radzić. Z jednej strony bardzo fajna opcja, z drugiej strony, wiecie, dla tych takich graczy, którzy lubią uprzykrzyć życie królom lub też królestwom, jest,
jest też fajnie dla nich, no dla królów nie do końca, nie? Weźmy sobie tutaj dalej, co tam mamy jeszcze. Już nie pamiętam, czy tam jeszcze coś było po tym. Tak, no i tu oczywiście ten czat. Ogólnie ten czat to słyszałem jak na tym nowym z Wikingami, jak to działa, to ponoć ten czat Lost Kingdom jest tragiczny i w ogóle to szarowanie, ponoć to nie wygląda to dobrze. No ale sam po prostu dopóki tego nie zobaczę, to nie ocenię, ale ponoć ten Lost Kingdom w nowym kawałka wygląda średnio, jeżeli chodzi ogólnie tą opcję, którą tutaj widzicie przed sobą, nie? No i co tu jeszcze mamy? I to jest coś, co chciałem sobie wyłapać też, ok. I tu jest, że 10% refunduje, ok. Ale wiem, że coś tam jeszcze było. Jak on najechał na to, ok. I tu. 10% resources you spend your healing, ok. Lost King będzie wrócone. If you not heal an Autarch testimony this season, or if you acquire one by fusing Autarch testimony fragment, you will receive an extra 5% and resources 15%. Czyli 15%. To teraz tak, if you don't need, not retrieve authority. Aha, czyli jeżeli królestwa, ja to tak rozumuję, od razu, jeżeli źle rozumuję, to mi poprawcie, ale jeżeli na przykład ktoś zdobędzie, jakby tak powiedzieć, nie zdobędzie autarchy, czyli przegrane królestwo nie zdobywa, przegrywają, nie zdobywacie w ogóle autarchy, nie macie w ogóle żadnej możliwości zdobycia, to wtedy dostajecie dodatkowo 5% więcej, czyli 15% dostajecie zwrotu surowców. Fajny pomysł, to już to lepiej brzmi te 10 niż 15, nie? Ja wam tam mówiłem w filmiku, że 20, 25 już byłoby fajnie, ale te 15 już mogę powiedzieć, że taki uznać to jako kompromis od Lilith, prawda? Ale fajnie, bo to dla tych, co przegrywają i 15% zwrotu jest, mi się zdaje, że jest bardzo fair, no a inni normalnie będą mieli 10% zwrotu, więc uważam, że to jest dobrze rozwiązane, akurat jeżeli chodzi o te zwroty surowców dla wygranych królestw i dla przegranych, no bo w sumie tak autarchy będą przecież oczywiście rozdawane, nie? Co tu jeszcze mamy? Aha, tutaj jeszcze coś zmieniają w gameplayu. Czyli pewnie jak będziemy zaczynać cały gameplay na telefonie, jak to wygląda, jak te zmiany będą wyglądać, więc pewnie jakieś tam udogodnienia po prostu dla nowych graczy. I coś, co jest fajne, czy będziemy mogli, nie musimy już korzystać z rock kalkulatora, po prostu mamy w grze własnego rock kalkulatora do surowców i do speed-upów, będziemy mogli sobie od razu zobaczyć co ile mamy i mieć podgląd po prostu do tego, ile po prostu tego wszystkiego mamy. Nie będziemy musieli tego, wiecie, wrzucać gdzieś tam do kalkulatora, po prostu będzie nam od razu przeliczać to, co mamy w bagu, nie? Tutaj też widzimy, że teleport ma, że też inaczej to ten quick zoom jest inaczej rozwiązywany na telefonie. Więc to już jest taka mniejsza, moim zdaniem, ważna sytuacja. Ale to jest druga rzecz, która fajnie, jeżeli sprowadziło, że jak mamy 25 poziom już ratusza, będziemy mieli więcej miejsca na to, żeby na przykład poukładać sobie wszystkie te nasze, jakby tak powiedzieć, zobaczcie jak ja tu mam napchane. Tutaj zawsze jest, jak pojawiają się te z technologii na KVK. No i w tym momencie będziemy mieli to jeszcze troszeczkę szersze, czyli jeżeli ktoś ma dużo tych wiecie, takich tutaj dodatkowych, jakby tak powiedzieć, dekoracji, no to będziemy mogli sobie to lepiej rozwinąć i tutaj lepiej to poszerzyć i więcej tych dekoracji zastosować. Więc moim zdaniem bardzo fajna opcja od Lilith, więc kolejny plus tego patcha. No i chyba będzie tyle, tak? Tak, tu będzie tyle. Już na koniec wiem, że Agos podkradała melony temu Leo. Czyli tak klasycznie na koniec śmianko w wykonaniu deweloperów Lilith. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ten Phoenix. Fajnie, że udało się go nagrać w dzień, który to wyszło i dostaniecie to od razu. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Każdy, jak widzicie, ten ja wam bardziej rozbudowałem, bo chciałem wam też wszystkiemu powiedzieć i teraz już mamy czarno na białym, co dokładnie będzie i mam nadzieję, że to, co wam nagrałem, przysłuży wam po prostu w przyszłości lub też jak ten patch wyjdzie. Trzymajcie się, na razie, hej!